czajnikowy.pl. Dobra herbata. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a my jesteśmy we Wrocławiu. Obie te sytuacje łączą Łemkowie. Łemkowie, o których mogliście nie słyszeć, to jest mniejszość narodowa w Polsce, etniczna, która wywodzi się z Łemkowszczyzny, o ile dobrze to mówię, która znajduje się blisko Ukrainy. Są to właściwie, no można by powiedzieć, Rusini, którzy wskutek różnych historycznych zawiłości wylądowali w dużej mierze tutaj na Dolnym Śląsku. I dlaczego w ogóle mówimy o Łemkach? Otóż oni wynaleźli wigilijny kompot z suszonych owoców. Okazało się, że Łemkowie tak bardzo lubili owoce, że wszędzie, gdzie się tylko osiedlali, zakładali sady i zawsze hodowali przede wszystkim jabłka, gruszki i śliwki. Wszystko to razem zebrane było podstawą ich ulubionego kompotu. Żeby przygotowywać go sobie również poza sezonem, kiedy te owoce rosły, suszono je, ponieważ to był ich ulubiony sposób konserwacji w ogóle różnych surowców na zimę. No i w ten sposób przygotowywano zimą kompoty. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ten kompot rozszedł się po całym naszym kraju i kiedy nabawił się różnych innych dodatków, ale podstawą są zawsze te trzy owoce. Suszone w całości śliwki węgierki, jabłka i gruszki. To jest to, co powinno się znaleźć w każdym kompocie wigilijnym i chcielibyśmy dzisiaj pokazać Wam przepis na wersję dla herbaciarza, na herbacianą wersję kompotu wigilijnego. Swoją drogą pozdrawiamy wszystkich Łemków, którzy nas oglądają. Koniecznie odezwijcie się w komentarzach, jeżeli mamy wśród widzów kogoś z tej mniejszości. Do przygotowania naszej herbacianej wersji kompotu bożonarodzeniowego potrzebować będziemy oczywiście podstawowe 3 suszone owoce, czyli śliwkę węgierkę suszoną w całości, jabłuszko w plasterkach i kawałki gruszki suszonej. Poza tym dodamy jarzębinę suszoną oraz pączki sosny. Dzięki temu będziemy mieli bardziej leśną nutę. Z przypraw dodamy goździki oraz gałkę muszkatołową, ponieważ te dwa moim zdaniem świetnie się komponują z całym kompotem, nie nadając mu zbyt takiego świąteczno-orientalnego charakteru, a bardziej takiego wytrawnego, wieczerzowego, rzecz by można. Użyjemy herbaty Lapsang czarnej, herbaty wędzonej, która nada całości tej nuty wędzonej, ponieważ mamy niewędzone owoce. Poza tym tuo cha, czyli puer, zwykły puer z Yunanu, sprasowany w kosteczkę, w gniazdeczko. To będzie nasza herbata czerwona. I użyjemy miodu do osłodzenia całości. Poza tym potrzebna nam oczywiście woda. Co na początek musimy zrobić? Przede wszystkim wybrać odpowiednio składniki i przygotować je. Zwróćcie uwagę, suszone jabłko, które jest suszone pod kompot, jest twarde, ze skórką, w środku z ogryzkiem, no i ma taki charakterystyczny brązowawy kolor. Tymczasem spotkać możecie powszechnie jabłuszka miękkie, suszone, ale do jedzenia, obrane i wydrylowane. Te nie nadadzą się, ponieważ nie dość, że są słodzone, to jeszcze natłuszczone, żeby zachowały swoją sprężystość. To samo tyczy się śliwek. Śliwka węgierka, która jest przygotowana pod kompocik, jest suszona razem z pestką i jest bardzo twarda. Aż stuka. Tymczasem śliwka suszona do jedzenia jest drylowana i jest mięciutka, można ją od razu zjeść. Czyli musimy wybrać owoce twarde, ponieważ to będzie miało zupełnie inny smak. Je należy najpierw opłukać oraz namoczyć, żeby przygotować odpowiednio sam owoc do samego już kompotu. Zalewamy zatem najpierw wodą, może być wrzątek, potrwa to nieco krócej i zostawiamy na co najmniej godzinę, a najlepiej na całą noc. Później uruchamiamy pod tym ogień i w tej samej wodzie gotujemy kompot owocowy. W tym czasie zaparzamy herbaty, obydwie razem mieszamy. Do tego jarzębina i pączki sosnowe. To parzymy razem i całość dopiero mieszamy w garnku, kiedy już kompot jest nieco podgotowany i razem jeszcze gotujemy, dodając przyprawy.
W ten sposób uzyskamy odpowiednio zbalansowany smak, ponieważ owoce potrzeba gotować nieco dłużej, żeby wyszedł intensywny kompocik. Za to herbata nie potrzebuje aż tyle czasu i takiej obróbki termicznej, ponieważ zrobi się gorzka i bardzo intensywna. Zwróćcie szczególną uwagę na dodatek jarzębiny i pączków sosnowych. Jeżeli by je gotować w kompocie, one również bardzo nieprzyjemnie zmienią nam smak. No tak jak chcemy, powiedzmy, uzyskać taką leśną nutkę przyjemną, nieco sosnową, powinniśmy to zaparzyć z herbatą. Gotowana jarzębina robi się bardzo kwaśna i intensywnie gorzka. Tymczasem żywiczna nuta z tych pączków sosnowych sprawi, że no całość będzie niezbyt przyjemna. Nawet kiedy dodamy dużo miodu, wciąż będzie to gorzkie i cierpkie. Stąd myślę, że taka kolejność będzie najlepsza. Zróbmy to zatem. We've been waiting for this moment all the year. A time for love, so let go of fear. Or ring out the bells and fill your heart with love. Oh, tonight he'll be singing with his reindeer from the rooftops, shining his love into your hearts to make your dreams come true. Let today be the day that your heart shines. Let today be the day that your bells shine. We'll all be so happy. Let today be the day you believe in. Let today be the day that your heart sings. We'll all be so happy. Everybody, give a little love, yeah. Share it through the years. Oh, baby, can all feel better and make a brand new start. Come down the party from all over the world. We'll be dancing to the music, dancing in the snow. Maybe if you're lucky, get a kiss on the mistletoe. You've been waiting for this moment all through the year. Yeah, it's time to shine, no time for tears. Ring out the bells and fill your hearts with joy. Tonight it's singing with his reindeer from the rooftops, shining his love to your hearts to make your dreams come true. Let today be the day that your heart shines. Let today be the day that your bells shine. We'll all be so happy. Let today be the day you believe in. Let today be the day that your heart sings. Wyśmienity kompot, a właściwie herbaciany kompot albo kompotowa herbata. Trudno powiedzieć, czego tutaj jest więcej. Fakt jest taki, że wyczuwam bardzo intensywnie owoce. Nie przepadam za wędzonymi śliwkami, które często się pojawiają w tym kompocie, a tutaj aromat wędzonki pochodzi z lapsanga, co bardzo doskonale się tutaj komponuje. Nuta puera wydobywa taką głębię, no i ta leśny aromat sosny, jarzębiny, jest to coś, z czym naprawdę mógłbym od tej pory każde Boże Narodzenie świętować. Wyśmienite. Miodzik do tego po prostu idealnie. Jeśli nie na Wigilię, to spróbujcie z jakiejkolwiek okazji przygotować sobie taki kompocik. Serdecznie polecam. I od siebie oraz całej ekipy czajnikowy.pl życzę Wam wszystkim udanych, radosnych, zdrowych i przede wszystkim bardzo smacznych świąt. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Let today be the day that your heart shines. Let today be the day that your bells shine. We'll all be so happy.